Witajcie, w tym filmie pokażę Wam, jak ustawić hamulce na krzywym kole. Czyli jak macie krzywe koło roweru i macie nieszczęsne hamulce typu V-brake albo szczękowe, no to wtedy jak macie krzywe koło, to one przestają praktycznie hamować. Dlatego, że ten hamulec jest bardzo podatny i wrażliwy na to, jeżeli obręcz koła jest po prostu krzywa. Natomiast jeżeli nie chcecie mieć problemu nigdy, że krzywe koło równa się brak hamowania, no to wtedy powinniście sobie hamulce tarczowe sprawić do roweru, a w zasadzie rower kupić czy koła z hamulcami tarczowymi. Ale teraz mówimy o hamulcach, jak je ustawić, kiedy macie krzywe koło. Czy macie krzywe koło, to Wam w innym filmie już pokazywałem, jak sprawdzić. Najprościej to podnieść rower, tylko ja mam jedną rękę, to mi dosyć ciężko, podnieść rower i zakręcić tylnym kołem i sprawdzać, czy obręcz tego koła waszego zbliża w jednym miejscu się do hamulca, czy też się nie zbliża, czyli czy faluje ten hamulec, czy nie faluje. Jak będzie takie falowanie, że w jednym miejscu się zbliża do hamulca obręcz koła, a w innym oddala, to znaczy, że prawdopodobnie macie właśnie krzywą obręcz na kole. I teraz powiem Wam na początku, jak ustawić hamulec. To w zasadzie na początku bym powiedział tak, potem powiem Wam, jak ustawić hamulec, a na początku wycentrujcie sobie koło. Jak centrować koło roweru? Nagrałem o tym 2 filmy i linki do nich w komentarzu do tego filmu dam, dlatego że centrowanie koła roweru możecie sobie wykonać samodzielnie w domu w bardzo prosty sposób. Zajmie Wam to tylko kilka minut. Więc jak macie krzywe koło roweru, takie gdzieś powiedzmy sobie, że ma więcej bicia na boki niż milimetr, no to lepiej sobie wtedy je wycentrujcie i w opisie tego filmu znajdziecie linki do tego, jak centrować na 2 sposoby właśnie koła w rowerze. A to zawsze polega oczywiście na naciąganiu i luzowaniu szprych. No dobra, no ale macie czasami krzywe koło i na tą chwilę nie możecie wykonać centracji koła lub Wam się nie chce i tak dalej, to powiem Wam jeszcze drugą metodę i zaraz dojdziemy do tego, a dlatego, że te metody, których ja mówię, no to Wam zawsze na korzyść wychodzą i tak, bo ja mam dosyć duże w tym doświadczenie, więc powiem Wam, o ile nie centrujecie koła i sami nie chcecie tego zrobić, no bo czujecie, że nie dacie rady, to macie 2 drogi jeszcze, albo kupić całe sobie koło, czyli obręcz ze szprychami, z piastą i ona będzie Was mniej więcej tyle samo kosztowała, co byście zaprowadzili rower do centrowania kół do jakiegoś serwisu. Ceny są bardzo podobne, ale oczywiście jeżeli sobie kupicie jakieś tańsze, czyli tą kupiłem chyba za 5 dych i oni 5 dych chcieli za centrowanie koła, a tyle samo kosztowało koło. Teraz po inflacji to pewnie trochę drożej, ale i tak pewnie w tych podobnych cenach takie z niższej półki by były koła. No to do myślenia zdroworozsądkowo Wam dałem, a jak mimo wszystko chcecie ustawić hamulec sobie, to zwróćcie uwagę mianowicie na to, że hamulce typu V-brake czy szczękowe hamują na zasadzie, że 2 klocki z 2 stron roweru, cały w kurzu ten rower, było ostatnio po polnych drogach jeździłem, z 2 stron te klocki muszą jednakowo dociskać się do obręczy koła, czyli w jednym miejscu muszą złapać obręcz koła i ją ścisnąć mocno z 2 stron jednocześnie z jednakową siłą. No i przez to właśnie pojawia się problem, bo jak macie krzywe koło, to z 2 stron klocek nie jest w stanie ścisnąć równo tego koła, dlatego że jak będzie klocek na równej, powiedzmy sobie, linii stał z jednej i drugiej strony, to wtedy te wybrzuszenie krzywizny koła będzie cały czas tarło hamulec, czyli będziecie jechali i będzie co trochę ps, ps, bo hamulec będzie Wam się ocierał o wypuklinę Waszej obręczy koła. No to jedna droga tylko wtedy Wam zostaje, bo sami wiecie, że wtedy już hamulec dobrze nie działa. Możecie tylko, powiedzmy sobie, drogę pośrednią zrobić i ja Wam nie radzę robić jakichś specjalnych ustawień na krzywych kołach, żeby hamulec działał, tylko centrowanie koła. No ale jak już nie, no to zróbcie to w ten sposób, że zobaczcie, dokąd się zbliża, czyli poluzujcie sobie tutaj śrubkę i zobaczcie, dokąd się zbliża maksymalnie obręcz koła względem klocka. Ja mam już tak ustawione, ale też mam praktycznie proste koło, tylko ma 1 mm bicia. Skrajnie ustawicie, że tylko się zbliża koło w najbliższym miejscu o 1 mm niecały do klocka, no to wtedy jest z tej strony ok. Z drugiej strony analogicznie musicie obracać kołem i jednocześnie porównywać, dokąd ten klocek może być minimalnie oddalony, żeby nie tarło o niego obręcz. Czyli z jednej strony będziecie siłą rzeczy mieli troszkę dalej klocek wysunięty niż z strony przeciwnej. No i wtedy oczywiście
tarcia nie będziecie mieli podczas jazdy, ale podczas hamowania ta siła hamowania będzie troszeczkę mniejsza, będzie mniejsza po prostu niż gdybyście hamowali na równym kole, bo ścisk szczęk będzie nierównomierny, czyli ta szczęka powiedzmy sobie złapie mocniej, więcej wściśnie to koło z tej strony, niż tamta, która musiała być dalej odsunięta z powodu wypukliny w tym kole. I tamta by wtedy szczęka złapała trochę słabiej punktowo to koło, a w zasadzie jego obręcz. No i z tej strony widzicie, że tutaj mam szczękę trochę dalej usuniętą, ale to nie dlatego, że koło jest takie krzywe, że tutaj aż 3 mm muszą być przestrzeni, tylko dlatego, że muszę dopiero co nastawić teraz hamulce na nowo. Bo pamiętajcie, że jak Wam się klocki hamulcowe ścierają, czyli do niej ta guma, to one też wtedy klocek zmienia swój układ i musicie co jakiś czas regulować ten klocek hamulcowy, żeby nadal jak największą powierzchnią dotykał się do obręczy koła. Czyli co jakiś czas względem zużycia klocka też musicie regulację robić samego klocka. No i to teraz właśnie ja będę przeprowadzał. No ale tym samym sposobem też dowiedzieliście się, jak ustawić klocki hamulcowe, kiedy macie trochę krzywe koło, aby nadal te Wasze hamulce V-Brake jeszcze mimo wszystko chociaż trochę działały, czyli jak najbliżej obręczy koła, żeby się zawsze znajdowały te klocki, ale jednocześnie, aby nie tarły po żadnej stronie o obręcz koła. Czyli jeden klocek będzie zawsze trochę bardziej oddalony od obręczy. No i w zasadzie to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jak ktoś coś może dodać, to napiszcie to poniżej w komentarzu. Zapraszam na następne filmy. Wam polecam te 2 filmy, co dodam linki w opisie, dlatego że dzięki nim wycentrujecie sobie koło, że będzie one zawsze równe i to jest najprostsze rozwiązanie, żeby też Wam w przyszłości dobrze hamulce działały. Zapraszam na następne filmy. Cześć!